Sztuczna inteligencja to jest w ogóle bardzo szerokie pojęcie. Można bardzo długo pewnie rozmawiać na temat, czym ona w ogóle jest, jak ją rozumieć, jak ją zdefiniować w ogóle. Wdrożenie sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie zdecydowanie potrafi ich procesy usprawnić, czyli przede wszystkim tak, ta świadomość klientów też jest różna, tak? Oczywiście mamy klientów bardzo świadomych. Cześć Łukaszu. Cześć, witam Cię. Łukasz jest wiceprezesem firmy Gekos, firmy, która specjalizuje się m.in. w integracji systemu Comarch, tak? Tak. Zajmujemy się wdrażaniem systemów ERP, w tym systemów Comarch już 20 lat. Oczywiście dotyczy również tematu naszej rozmowy, czyli elementy sztucznej inteligencji w tych wdrożeniach również się pojawiają, ale oczywiście nie tylko. Wdrożenie takiego systemu dotyczy właściwie większości procesów, które zachodzą w przedsiębiorstwach. Okej, tak jak wspomniałeś, dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o sztucznej inteligencji, która mam wrażenie, że naprawdę od wielu, wielu lat jest z nami. Może taki boom pojawił się, nie wiem, na przestrzeni 2-3 lat. I chciałem się zapytać, jak faktycznie działa ta sztuczna inteligencja, jeśli chodzi o produkty Comarchu? Sztuczna inteligencja to jest w ogóle bardzo szerokie pojęcie. Można bardzo długo pewnie rozmawiać na temat, czym ona w ogóle jest, jak ją rozumieć, jak ją zdefiniować w ogóle. Też nie jest to takie jednoznaczne. Jest wiele odgałęzień i również interpretacji. Natomiast oczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę już sam taki machine learning, to ta sztuczna inteligencja, sam machine learning pojawił się w systemach Comarchu już dosyć dawno. Zresztą cała ta historia już zaczynająca się w latach 50. cały czas się rozwija. To jest proces, który jest nieliniowy, to znaczy, że przyrost tych możliwości sztucznej inteligencji nie przebiega tak samo w czasie. Natomiast ostatnie lata oczywiście są dosyć pod tym względem takie bardzo... Pojawiła się bardzo duża zmiana w postaci tych algorytmów związanych z językiem naturalnym. Tutaj to oczywiście ChatGPT znany w pewnym sensie spopularyzował tą sztuczną inteligencję, co nie znaczy, że wszystko zaczęło się od tego momentu. Ta historia sięga dużo dalej. Natomiast te elementy związane, czyli Comarch już wcześniej znacznie implementował dużo rozwiązań, i oczywiście my również związanych z taką automatyzacją procesu, właśnie uczeniem maszynowym, czyli tym wszystkim, co pozwala organizacjom dużo bardziej sprawnie działać, to znaczy działać sprawnie, mam na myśli optymalizację procesów przede wszystkim, czyli jeśli do podjęcia jakiejś decyzji potrzebujemy szczegółowych analiz, potrzebujemy bardzo czasochłonnej często analizy danych, te zbiory w systemach ERP są bardzo rozległe, zawierają bardzo dużo informacji. Do podjęcia decyzji przez człowieka, żeby je szczegółowo przeanalizować, potrzeba dużo nakładów pracy i czasu. I te algorytmy, które wspomagają ten proces decyzyjny, czyli dzięki nim możemy tą decyzję podjąć łatwiej, szybciej, mamy je na wyciągnięcie ręki, dostajemy pewne sugestie, propozycje, albo jakieś operacje wykonywane są w sposób automatyczny, czyli tam, gdzie ta decyzyjność człowieka w ogóle nie jest potrzebna, bo wynika to już z wcześniej przygotowanych danych i możemy taki proces zupełnie zautomatyzować, to takie właśnie robotyzacje stosowane są od wielu lat już w systemach i to nie jest nic nowego. Natomiast oczywiście to, co dzieje się w ostatnim czasie, to jest zupełnie nowy rozdział, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Okej, a to też jesteś w stanie nam powiedzieć, nie wiem, od strony klienta, jak klienci do tego podchodzą, tak? No bo tak jak wspomniałeś, ta automatyzacja, robotyzacja, cały AI jest od wielu lat z nami, ale też wydaje mi się, że boom na to przyszedł wraz z czatem GPT. I czy widzisz taką różnicę, jak klienci kiedyś do tego podchodzili, jak teraz są świadomi, że jest chat GPT, że potrafi pomóc i prawdopodobnie ułatwić im pracę? Oczywiście, to zmiana jest ogromna, zainteresowanie jest dużo większe niż było wcześniej. Oczywiście wcześniej też pojawiały się takie sygnały, chyba w 2014 roku był taki pierwszy, w 2014 roku był taki też komunikat o złamaniu testu Turinga, czyli jak mówimy o tych początkach w ogóle tego systemu, to został opracowany ten test, który miał udowodnić, opracowanie sztucznej inteligencji miało zostać stwierdzone w momencie, w którym człowiek nie będzie w stanie rozróżnić, czy komunikuje się z człowiekiem, czy z maszyną.
No i w 2014 roku taka próba została przeprowadzona. No tam zostało to jest kontrowersyjne dosyć, bo tam jest sporo zarzutów, że nie do końca zostało to zrobione, ale powiedzmy przyjmuje się, że to mniej więcej jest ten moment. Dzisiaj na tym się już nikt nie zastanawia. To znaczy ten test Turinga przestał, czy on został, ChatGPT rozwiązuje go bez problemu. To znaczy to nie jest już nic nadzwyczajnego. Nikt o tym nie mówi, czyli ten cel, do którego powiedzmy rozwój tej sztucznej inteligencji dążył przez dziesięciolecia, dzisiaj właściwie wydarzył się od tak i traktujemy jako naszą taką rzeczywistość, coś oczywistego, nie jest to nic nadzwyczajnego już dla nas i bardzo szybko adaptujemy te nowości. Podobnie dzieje się to w przedsiębiorstwach, czyli te zmiany, które zachodzą, no oczywiście one zachodzą dzisiaj bardzo szybko, dużo szybciej niż wcześniej, natomiast nasza zdolność adaptacji tych zmian też jest dużo większa, tak jak przyzwyczajenie do korzystania z nawigacji samochodowej czy smartfonów. Dzisiaj nikt nie wyobraża już sobie świata, który mógłby wyglądać inaczej. To po prostu tak jest. I podobnie jest ze sztuczną inteligencją. Ta sztuczna inteligencja już nas otacza dzisiaj, otacza nas w systemach, otacza nas w codziennym życiu. Trochę już jej nie zauważamy często. Po prostu korzystamy z niej, traktujemy ją jako coś oczywistego, co po prostu się dzieje. Ale to, co najciekawsze, jeszcze prawdopodobnie przed nami, bo to mimo, że ten okres rozwoju sztucznej inteligencji jest bardzo długi, to wydaje się, że to, co udało się osiągnąć w ostatnim okresie, jest absolutnym przełomem. No i ciekawe, co będzie dalej. Tego nikt do końca nie wie, ale no, jakby jeśli ten kierunek i trend zostanie utrzymany, ten wzrost jest nieliniowy, on jest nawet niewykładniczy. To on po prostu postępuje w jakimś astronomicznym tempie. No i niesamowicie ciekawe jest to, co się wydarzy za rok, 2, jak to będzie wyglądać za 5 lat. Dzisiaj nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. To też jest ciekawe, że dzisiaj nikt nie jest w stanie stwierdzić jednoznacznie, dokąd ta sztuczna inteligencja nas zaprowadzi, jak ona bardzo się rozwinie. No, czy pojawi się świadomość w ogóle, czym ona jest. To są już takie bardzo ciekawe zagadnienia z tym związane. Okej, a powiedz mi, czy też masz sygnały wśród waszych klientów, że nie wiem, pracownicy się boją tej sztucznej inteligencji, tak? Bo jak ChatGPT tak mocno wystartował, ludzie zaczęli bardzo z tego mocno korzystać, no to pojawiły się głosy, że oczywiście sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, najpierw na tych może najniższych stanowiskach, które są takie wymagane gdzieś tam przy komputerze, potem oczywiście, że programiści już nie będą tak potrzebni i też nawet chyba był jakiś taki głos, żeby już nie uczyć się nawet programować, żeby zostawić to sztucznej inteligencji, ale jednak wrócić do tych podstawowych rzeczy, tak, do jakiegoś rzemiosła. Czy masz gdzieś tam takie sygnały też? No, przede wszystkim tak, no, ta świadomość klientów też jest różna. Tak? Oczywiście mamy klientów bardzo świadomych, którzy bardzo intensywnie rozwijają u siebie już elementy sztucznej inteligencji i takich, u których ta edukacja dopiero zachodzi i te potrzeby się pojawiają. Co nie znaczy, że oni nie wykorzystują tego, bo tak jak powiedziałem, to i tak nas otacza i to raczej codzienność, ale no, ta świadomość może być troszkę większa lub troszkę mniejsza. To, że wszystkie firmy będą z tego korzystać, to jest proces raczej nieunikniony. Tu musiałoby się wydarzyć coś naprawdę nieprzewidywalnego. Dzisiaj raczej nie ma szans na zatrzymanie tego rozwoju sztucznej inteligencji. Co więcej, no firmy, które nie będą tego wykorzystywać, no, będą tracić na konkurencyjności. Dzisiaj ten, kto jest w stanie swoje procesy robić taniej, robić szybciej, no, zyskuje tą przewagę konkurencyjną. Jest o ten krok przed swoimi konkurentami i dzięki temu będzie właśnie wygrywał. Co do utraty pracy, no to jakby nie jest dobry argument, myślę. Znaczy, oczywiście, czy sztuczna inteligencja będzie nas zastępować? No będzie nas zastępować. Ona już nas zastępuje. To się dzieje już teraz. Tu chyba nie traktowałbym tego w tych kategoriach, że zabierze nam pracę i nie będziemy mieli co robić. Tu oczywiście też różne się pojawiają interpretacje, jak będzie wyglądać świat właśnie w perspektywie kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Ale jeśli no, takich rewolucji już troszkę ludzkość przeżywała, tak jak rewolucja przemysłowa, natomiast teraz na pewno jesteśmy znowu w takim momencie, w którym istotnie zmienia się charakter pracy, jaką człowiek w ogóle będzie wykonywał. I to wydarzy się prawdopodobnie tak czy inaczej. Trudno z tym trendem walczyć, po prostu trzeba raczej umieć go właściwie wykorzystać. Czyli nie traktowałbym tego, nie postrzegałbym tego jako zagrożenie, że ta praca zostanie odebrana. Tak? No, przykład programowania może być dosyć ciekawym rzeczywiście przykładem.
Ja sam pewnie jeszcze zapytany 2-3 lata temu, jaką powiedzmy ścieżkę kariery rekomendowałbym dla młodych osób, zdecydowanie powiedziałbym sobie, programowanie to jest kierunek, który jest nie do zatrzymania, zapotrzebowanie będzie zawsze. Dzisiaj tej pewności już nie mam. Tak? To też pokazuje, jak to szybko się zmienia, bo rzeczywiście dzisiaj te algorytmy sztucznej inteligencji potrafią tworzyć oprogramowanie, no może nie na poziomie doświadczonego programisty, ale na poziomie juniora z pewnością już tak. Ja sam korzystam czasem, jeśli potrzebuję jakiś fragment kodu, który mógłbym napisać, ale zajmuje mi to znacznie więcej czasu, niż jestem w stanie sobie to wygenerować za pomocą dostępnych narzędzi, co właśnie optymalizuje moją pracę, przyspiesza ją, jeśli już muszę to zrobić. To jest właśnie interesujące, że no, nie muszę się obawiać tego, że dzięki temu ja nie będę miał co robić. To raczej jest tak, że mogę skorzystać z narzędzi, tak jak mogę korzystać z wysłania maila z telefonu, który mi to przyspieszy, nie muszę korzystać z komputera, tak mogę skorzystać ze sztucznej inteligencji, żeby wygenerować sobie fragment kodu, który akurat jest potrzebny. Więc nie traktowałbym tego w kategorii zagrożeń, bardziej w kategorii możliwości rozwoju i wykorzystania w firmach. Natomiast to się już dzieje. I rzeczywiście jest tak, że w wielu obszarach biznesowych ta sztuczna inteligencja już jest, ona już tam działa i no, pewne obowiązki, które są żmudne, powtarzalne, wręcz no, szkoda tych zasobów ludzkich do tego, żeby wykonywać tego typu zadania. No, sztuczna inteligencja się nimi nie zmęczy, nie znudzi, będzie je chętnie wykonywać no, z pewnością jeszcze przez dosyć długi czas. Sztuczna inteligencja nam pomaga, ale czy widzisz też różnicę w naszej branży, tej ERP-owej, tak? Czy dzięki sztucznej inteligencji my jesteśmy w stanie szybciej i lepiej wdrażać systemu klientów? To bezwzględnie tak. To znaczy wdrażać z pewnością też, bo oczywiście sami korzystamy z narzędzi sztucznej inteligencji, tak jak wspomniałem, chociażby do wspomagania się przy tworzeniu oprogramowania, więc samo wdrożenie oczywiście dzięki temu też można przyspieszyć. To może dotyczyć tworzenia dokumentacji, to może dotyczyć tworzenia nawet jakichś dodatkowych opisów, materiałów szkoleniowych, ale i samego procesu wdrożeniowego, więc zdecydowanie tak. Natomiast tu, gdzie widzę tą korzyść, szczególnie dla naszych klientów, no to jest to, że wdrożenie sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie zdecydowanie potrafi ich procesy usprawnić, czyli coraz szerzej patrzymy na taki system ERP. To już nie jest system, w którym możemy zarejestrować jakieś takie podstawowe zdarzenia i musi je zrobić człowiek, tylko system staje się narzędziem do jakby automatyzacji pracy. No i takich elementów jest bardzo dużo. To zaczynając od no, takiej technologii, która pozwala na odczytywanie tekstu, czyli OCR, znana z szeroko wykorzystywana. Tam oczywiście jest dużo algorytmów, które pozwalają na rozpoznawanie czy to czcionek, czy nawet pisma odręcznego. I to też jest technologia, która już rozwija się od lat i prawdopodobnie jest schyłkowa, bo no, za chwilkę pewnie nie będzie to już potrzebne. No, w dobie takiej już cyfrowej wymiany dokumentów coraz mniejsze zastosowanie będzie mieć prawdopodobnie taka technologia odczytywania tekstu, ale tych obszarów jest bardzo dużo, to co się może wydarzyć dalej, tak? Czyli i co jest dalej, no już dzisiaj jest rzeczą często spotykaną i również Comarch oczywiście ma zaimplementowany czat ERP, czyli sposób komunikacji z systemem w języku naturalnym. To również jest ogromna zmiana. Jeśli wyobrazimy sobie nowego pracownika, który ma się wdrożyć, no to klasyczny model zakłada szkolenia, przygotowanie go do pracy, opracowanie tego procesu. I teraz mogąc pobierać dane z systemu, ale jednocześnie wydawać polecenia w języku naturalnym, ten proces można bardzo skrócić, tak? Czyli i to oczywiście nie dotyczy tylko nowych pracowników, ale pracy każdego z nas. Jeśli potrzebujemy zrobić analizę i sobie szczegółowo przejrzeć informacje o towarach, które najbardziej rotują, o kontrahentach, którzy mają największe zaległości, wystarczy zapytać i dostajemy te informacje również w języku naturalnym. Nie musimy wiedzieć, gdzie w systemie to sprawdzić, w jaki sposób wygenerować raport, być może go przygotować, obrobić. Po prostu dostajemy te informacje praktycznie od ręki. Więc ten proces wdrożenia systemu no, zmienia się istotnie i sposób korzystania z systemu bardzo istotnie się zmienia.
I tu już mówimy o takich elementach, które rozumiemy jako tą sztuczną inteligencję, która wykonuje bardziej zaawansowane zadania niż nawet ta robotyzacja procesów, o której mówiliśmy wcześniej, czyli to takie eliminowanie bardzo powtarzalnych prac, które wykonuje człowiek dzisiaj często. Okej, a co z klientami, którzy są po prostu na starszej wersji systemu, tak? Pytam dlatego, że ja pamiętam czasy, gdzie klienci niechętnie podnosili systemy ERP-owe do najnowszej wersji. Nie wiem, z czego to wynikało, czy z kosztów, czy nie byli świadomi, że trzeba wszystko po prostu mieć zaktualizowane. Wiesz, pytam pod tym kątem, bo tak jak na początku wspomnieliśmy, ten cały AI mocno się zmienił przez ostatnie kilka lat i czy klienci na starszych wersjach są w stanie korzystać w pełni z tych możliwości, porównując do tych obecnych klientów nowych? No, z pewnością, tak jak wspomnieliśmy, rozwija się to w tempie bardzo szybkim. Oczywiście też jest to implementowane w systemach, więc wykorzystanie w pełni tych algorytmów, które już można wytrenować, tych mechanizmów, które już w systemach są dostępne, zwykle wymaga aktualizacji wersji, więc ten proces jest znacznie prostszy, ale to wcale nie oznacza, że trzeba mieć najnowszą wersję systemu, żeby z tych algorytmów korzystać. Okay. Możemy sobie wyobrazić chociażby segregatory z umowami, z dokumentacją, które powiedzmy, jeśli mamy konieczność sięgnięcia do jakiejś umowy, zweryfikowania jakichś zapisów, wymaga to dosyć żmudnego przejrzenia tej umowy. Ona często jest w formie takiego PDF-a, gdzie zostało zrobione zdjęcie, czego nie możemy tak łatwo przeszukać za pomocą też jakiejś tam wyszukiwarki, więc czytanie tego jest dosyć czasochłonne i uciążliwe. Dzisiaj to jest dosyć prosty proces, kiedy możemy tak naprawdę całą taką dokumentację przerzucić sobie do wersji zdigitalizowanej, cyfrowej, i właśnie w języku naturalnym odpytywać o jakieś poszczególne zapisy. Czyli jeśli mamy taką szafę z umowami w pełni scyfryzowaną, możemy sobie odpytać system o to, to jakie mamy umowy z takim i takim kontrahentem, do którego dnia one obowiązują, czy są związane z tym, powiedzmy, jakieś kary, czy jakiekolwiek inne elementy, jakie tam mamy terminy płatności. I te systemy dzisiaj potrafią bardzo precyzyjnie na te pytania odpowiadać. I ten czas potrzebny na zweryfikowanie, powiedzmy, tych dokumentów jest nieporównywalnie krótszy, bo my dostajemy tą odpowiedź od razu, bez konieczności wyszukiwania odpowiedniej umowy i jej czytania. I do tego nie wymagana jest najnowsza wersja systemu. Takie rzeczy można robić już dzisiaj, a to jest tylko jeden z przykładów takich procesów, które można dosyć prosto zdigitalizować, a uwalniają bardzo duże ilości czasu osób, które muszą się tym zajmować na co dzień. Okej, to takie ostatnie pytanie, to jakie plany ma Comarch na przyszłość, jeśli chodzi o AI? Przewidywanie przyszłości jest trudne, jak wiemy. A w dzisiejszych czasach to ciężko to tak jednoznacznie określić. Jakie plany ma Comarch? Oczywiście rozwój tego AI jest nieunikniony i to jest szeroko implementowane i będzie się dynamicznie rozwijać. I w tej takiej najbliższej perspektywie to są oczywiście te elementy, o których już wspominałem, czyli to jest czat ERP, ale to są elementy związane z automatyzacją windykacji, to jest optymalizacja stoku magazynowego, to są zaawansowane analizy z predykcją, to są elementy planowania produkcji, czy przypisywania dyspozycji, czy realizacji zamówień. To wszystko dzisiaj już może robić sztuczna inteligencja i to są kierunki, które są bardzo mocno przez Comarch rozwijane. Natomiast co dalej? Dalej robi się jeszcze dużo bardziej interesująco. Dzisiaj automatyzacja linii produkcyjnych czy automatyzacja magazynu jest czymś naturalnym. Oczywiście do dobrego sterowania również taką automatyką niezbędne są również te algorytmy, o których sobie rozmawiamy. I teraz, jeśli wyobrazimy sobie, że gdzie jest ta granica, możemy sobie łatwo wyobrazić, że taka linia produkcyjna połączona z magazynem może właściwie bezobsługowo prowadzić cały proces produkcyjny. To jest oczywiście perspektywa jeszcze wielu lat i to nie jest coś, co wydarzy się tam w perspektywie roku czy dwóch z pewnością. Ale jeśli mówimy o tym, co dalej, co na horyzoncie, to prawdopodobnie w tym kierunku również systemy ERP będą zmierzać, że one nie będą już systemami, które będą służyły do rejestracji operacji przez ludzi, tylko te operacje będą tam po prostu rejestrowane, a proces decyzyjny, wspomagany również sztuczną inteligencją, pozostanie zapewne jeszcze przez dłuższy czas w rękach człowieka. Okej, Łukaszu, to ja Ci bardzo dziękuję za udział w pierwszym odcinku i mam nadzieję do usłyszenia w przyszłości. Super, bardzo Ci dziękuję.
Do zobaczenia.